Dzień dobry z Maroka. Dotarliśmy po prawie 3 tygodniach naszej podróży przez Europę do Afryki i zaczynamy naszą afrykańską kilkumiesięczną przygodę i zapraszamy na pierwszy odcinek, w którym opowiemy o pierwszych wrażeniach, o tym, ile tutaj kosztuje wszystko, czy faktycznie jest tak tanio, czy faktycznie jest tak ciepło, czy jest bezpiecznie i czy warto tu przyjeżdżać na zimę kamperem, tak jak my. Wczoraj wieczorem kupiliśmy bilety u agenta polecanego przez podróżowanie, którego bilet kosztuje prawie 100 euro taniej, bo zapłaciliśmy 260 euro w 2 strony za nasz samochód i naszą trójkę. O 10 wypływamy, musieliśmy być godzinę wcześniej. Dostaliśmy tutaj takie już właściwe bilety i taką karteczkę z nazwą naszego portu docelowego, którą mamy dać za szybą, żeby na pewno nas na dobry statek wpuścili. I zaraz płyniemy do Afryki. Około 45 minut. A jednym z wielkich plusów podróżowania kamperem jest to, że tutaj stoimy przez godzinę w kolejce, a w środku gotowanie śniadanka, kąpanie, dosypianie na łóżku. Jak w domu. Deszcz pada i nas wszyscy uprzedzali, żeby nie wpłynąć w złą pogodę, ale zła pogoda się tu zapowiada jeszcze przez tydzień, więc niestety chyba jesteśmy skazani na jakiś mały sztorm. Dopłynęliśmy do Afryki, ale wciąż jesteśmy na terytorium Hiszpanii, bo Hiszpania w Maroku ma 2 miasta swoje, Ceutę i jeszcze jakieś jedno drugie, więc jesteśmy dalej na terytorium hiszpańskim, musimy wyjechać za miasto i za miastem dopiero będzie granica i dopiero wjedziemy do Maroka. Nie, cousin of Robert. Żarcik z Lewandowskiego na granicy musi być. Kazali nam zjechać na bok na dokładniejszą kontrolę samochodu, ale wcześniej pan w ogóle robił problemy z paszportem Gai, bo w jej paszporcie Gaja wygląda tak jak mały bąbelek, a dzisiaj już tak nie wygląda. Trochę robił problemy, no ale nas puścił w końcu. Ale no ciężko stwierdzić, czy to dziecko, czy na przykład inne wywozimy. Przejechaliśmy granicę, długa kontrola, Marokańczycy się już niecierpliwili, wkurzali i trąbili po prostu, żeby wszystko pogonić, ale i tak marokańskie paszporty sprawdzali szybciej. Wszystkie kampery z Europy wzięli na bok, przeszukiwali, pytali, czy wwozimy alkohol, broń i czy wwozimy drony, 3 takie rzeczy. I mam wrażenie, że tych dronów szukali najbardziej, bo zaglądali do wszystkich pokrowców, jak zobaczyli, że mamy aparaty, to nie mogli uwierzyć, że nie mamy drona. Dlatego też niestety podczas tej serii nie będzie żadnych ujęć z drona, ale w każdym razie już jesteśmy. No i fajnie, że uciekliśmy z tej deszczowej, zimnej Europy, bo tutaj jest deszczowo i zimno jeszcze bardziej, także było warto. Ale się dużo dzieje. Ciągle ktoś przebiega, przejeżdża, dzieci w jedną, w drugą stronę, ktoś coś sprzedaje, zwierzęta, strach kichnąć. Człowiek przegapi coś, co się dzieje. Ale generalnie jestem pod wrażeniem, bo bardzo porządną autostradą 200 km jechaliśmy i też super autostrada. 14 euro zapłaciliśmy swoją drogą za te 200 km. Hello, bonjour. Passport? Okej. A teraz na pierwszą noc jedziemy na jakiś kemping gdzieś nad morzem. Staramy się cisnąć na południe, gdzie jest najcieplej, bo na północy dużo deszczu, gdzie 15-20 stopni, a na południu ma być 25. Jechaliśmy do kempingu, do ciepła, bo poprawiła się pogoda, jest 20 stopni i wreszcie na tyle ciepło, że ja w krótkim rękawku. I jesteśmy na kempingu, za który zapłacenie było bardzo skomplikowane, bo musiałem iść gdzieś tam 2 ośrodki dalej, bo tylko tam mają recepcję. Kemping wygląda tak. Jest nawet basen. I jutro, Gaja, jak będzie ciepło, to wskoczymy, bo teraz już słonko zachodzi. Ale chyba zimny, bo nikt się nie kąpie. Jest tam zaraz plaża, na którą idziemy. Są łazienki, jest prąd. I to wszystko kosztowało 120 dirhamów, czyli jakieś 10 euro za noc. Także całkiem spoko cena. I standard taki nawet europejski. Dosyć ciężko się dogadać po angielsku, za to wszyscy mówią po francusku, bo Maroko było kolonią francuską i zresztą do dzisiaj bardzo dużo Francuzów tutaj przyjeżdża, bardzo dużo napisów jest po francusku na drogach, wszystko jest po arabsku i po francusku, czasem też po berbersku, takie dziwne znaki, ale też restauracje mają nazwy francuskie.
generalnie z francuskim łatwiej sobie człowiek tutaj poradzi. Hello. Może? Jedno. Tak? Hey, moment. I have to check if I have money. Niechcący trafiliśmy tutaj akurat na Ramadan, który zaczął się 2 dni temu i będzie trwał przez miesiąc. I w trakcie Ramadanu muzułmanie, czyli większość Marokańczyków, nic nie jedzą i nie piją w ciągu dnia. I dopiero po zmroku, a niektórzy, tak jak widzę, jak już słońce zaczyna zachodzić, mogą jeść i dlatego robią wieczorne uczty. I tutaj na plaży całe rodziny poznosiły krzesełka, stoliki i robią imprezę, wyżerkę wielką. Ale są też minusy tego dla nas, bo w ciągu dnia restauracje są pozamykane. Przynajmniej większość z nich, ale może jakieś znajdziemy. Całe szczęście my jesteśmy samowystarczalni, sami sobie gotujemy najczęściej. No ale jednak Maroko jest smaczne, dosyć tanie, więc liczyliśmy, że trochę pojemy w restauracjach. No ale planujemy to spędzić więcej niż miesiąc, więc jeszcze się załapiemy. Zatrzymaliśmy się na noc w ciekawym miejscu, w takiej trochę oazie, bo dojechaliśmy do bardziej pustynnej części Maroka i jest tu na środku piaskowca zamek, który został tutaj wykupiony przez Niemców, którzy tu przyjechali i wokół tego zamku zrobili kemping. Właśnie taką oazę zieloną z basenem, w którym teraz akurat nie ma wody, ale w lato pewnie jest. I 12 euro kosztuje noc tutaj, z dostępem właśnie do basenu. W cenę są wliczone ponoć rano bułeczki, a wieczorem herbata tam w tym zamku, więc potem pójdziemy, żeby sobie zobaczyć. I generalnie taki rajski klimat. Wszystkie te tereny dookoła tutaj są bardzo wyschnięte, a jeszcze parę lat temu były tutaj gaje oliwne, ale woda, która jest na tych terenach, właściciel nam wcześniej opowiadał, pochodzi tam z gór, z Atlasu, czyli bardzo daleko jest sprowadzana i to jest najczęściej woda ze śniegów, które się tam roztapiają i ze źródeł górskich. Ale zanim woda dotrze tutaj na te tereny, które są bardzo rolnicze, to musi przejść po drodze przez Marrakesz. A w związku z globalnym ociepleniem, podniesieniem temperatur, większą ilością ludzi, którzy mieszkają w Marrakeszu, zużywają tej wody tak dużo, że tu nie dochodzi w ogóle żadna woda. Dlatego farmerzy tutaj cierpią, wszystko wyschło, te gaje oliwne padły, czy chociażby dlatego tutaj w basenach od 5 lat nie ma wody, bo mają tu swoją studnię, z której biorą wodę do picia, ale jest jej na tyle niewiele, że na baseny już nie starcza. A w kwietniu robi się tu na tyle gorąco, że to miejsce, ten hotelik i ten kemping zamykają po prostu i go otwierają dopiero na jesień. Więc on działa tylko kilka miesięcy w roku tak naprawdę, przez zimę i początek wiosny. A właściciel tego miejsca, który jest Niemcem, zbudował to miejsce i cały ten swój zamek dzięki pieniądzom, które zarobił na kryształach górskich, takich jak te tutaj, które tutaj, jak człowiek się dobrze zna i umie rozpoznać fałszywki, to można kupić bardzo tanio, a w Niemczech potem sprzedać dużo drożej. I taki dom, taki zamek można sobie wybudować za to. Ja chcę takie schody z kwiatkami, a Ola chce takie lustro. Nie wiem, czy to słychać, ale kilka razy dziennie z meczetów, z minaretów, Ola podpowiada, że 5 razy dziennie, słychać takie wezwanie do modlitwy, które jak się to pierwszy raz słyszy, to brzmi trochę złowrogo, bo ten okrzyk to Allahu Akbar, czyli Allah jest wielki. I szczególnie na takich otwartych terenach to tak mocno się niesie, bo ze 3-4 meczety dookoła mamy. Od wczoraj jesteśmy na tym kempingu, który jest prowadzony przez starszego Niemca, który się ożenił z Marokanką i zrobił kemping, który jest taką trochę niemiecką enklawą, bo przede wszystkim są tu prawie sami Niemcy, poza nami są jedni Szwajcarzy, a reszta to kilkanaście niemieckich samochodów i wprowadzili tutaj też taką niemiecką niespodziankę, że trzeba wieczorem zostawić na swoim lusterku siatkę taką pustą i rano magicznie pojawiają się tam bułki, takie małe bagietki i croissanty z czekoladą, które są wliczone w cenę tego kempingu i każdy taką ma świeżą dostawę na śniadanko rano. Tak podejrzewamy z Olą właśnie, że być może to jest jakiś niemiecki standard kempingowy. Nie byliśmy na kempingu w Niemczech, nie wiemy. Dajcie znać, jeżeli znacie takie standardy, ale mi się zdarzało w komentarzach Niemców na różnych kempingach widzieć właśnie oburzone takie komentarze, że nawet nie było bułek rano. Więc może to jest standard. No ale ta brama i te mury sprawiają wrażenie,
jakby nie było to do końca bezpieczne. Thank you. Thank Bye. you. Bye. Sprawdzaliśmy prognozy i dużo osób nam wysyłało informacje, że szykują się jakieś bardzo duże deszcze. Prawdopodobnie powodzie tutaj na wybrzeżu marokańskim, więc uciekamy tam, gdzie raczej deszcz nie dojdzie, mamy nadzieję, czyli na Saharę, a wreszcie zaczęło się robić ciepło, z 23 stopni. Więc jedziemy w góry, żeby się chłodzić trochę. Kozy na drzewach. Dużo kóz tutaj, a niektóre na drzewach. Zgubią liście. Wszędzie na poboczu śmieci. W jedną, w drugą stronę. Na polach, w rowach, pod drzewami. Bardzo dużo śmieci. Spodziewałem się, że jak przyjeżdżamy tutaj na wiosnę, bo jest początek marca i przez ostatnie dni tak sporo padało, no to że tutaj będzie taka wiosna, że zielono, wszystko kwitnie, a poza wybrzeżem, tą samą północą przy Europie na początku, gdzie faktycznie było tak europejsko i zielono, no to tutaj wszędzie takie pustkowia. Sucho, suche badyle, gdzieniegdzie pasterze z kozami i właściwie tyle. A tu ktoś wyraźnie miską olejową zarył o kamień i żałował tego potem. Ale ta gliniasta ziemia oblepia koła. Przejechałem przez taką bardziej mokrą ziemię, może ze 3 metry. Już wszystkie koła oblepione się ślizgają. No, zaczęły się naprawdę ładne górki. Serpentyny się ciągną. Kręte drogi bardzo. 90 km jedziemy już 2 godziny. Więc no, w tej części Maroka autostrad nie będzie i tak to już chyba będzie wyglądać. Tu w ogóle kraina kamperów. Wszędzie kampery i wszystkie strony. Gdzieś wyczytałem, że to jest takie miejsce, taki parking dla kamperów, gdzie euro 50 się płaci za noc i jest właśnie duży teren, można sobie stawać gdzie się chce. A nie wiem, komu się to płaci, podejrzewam, że ktoś się znajdzie, przyjdzie. We have. You do. Good Raptor. What have you make a Raptor? Yeah, good Raptor. What have you Oh. make? What? What have you make in Holland? No, in Poland. Oh, good. Yeah. Expensive? Little bit. How much for the night 15. here? The guardian, he will come. The guardian will be. Ah, he will And come. me, I am Divan. Divan Bijouteria. You have divan. Okay. Berber Divan. And my cousin make a painting mechanic Oh, Okay, good to know. very Here in the town? in the town, yes. And Okay. me, I am also in the Google. He's also in the Google and me also in the Google. Divan Bijouteria, everything. Okay, good to know. Thank you. Tomorrow you come to see me. Gaja, pan. Pan ci macha. Dzień dobry. Pan Shake the hand. Hopla, good. Close, madam, is good. Then tomorrow you come to see me. So interesting. Thank you. Bardzo ładny. Thank you, bye. Już zareklamował biznes swój, swego kuzyna. Ale nie Miło. Miło, nienachalnie. informował. Tak. Są takie możliwości. Macie ochotę, zapraszamy. Jest za miejsc. Przepięknie otoczeni górami, skałami. Oaza taka z palmami. I no setka kamperów we wszystkie strony. Kozy tu chodzą. Wow, coś pięknego. Ale klimat, miejsca po ogniskach. Zostajemy tu na długo. Strażnik
dało nam paragon, taki jakiś numer po prostu i 15 dirhamów, czyli euro 50 za pozwolenie, żeby tutaj nocować. Ale działa tutaj ten placyk. Od rana jeżdżą przeróżne samochody. Na przykład pan wodę rozwozi po kamperach. O proszę, można sobie kupić wodę albo gaz od niego. A tam dalej wydaje mi się, że gościu bułki sprzedaje. Chlebek. How much for one baguette? 2 dirham. 5 dirhams. Yes. Okay, so I have 5. Okay. Pas de chocolat? No, that's okay. Merci. Yeah, for you. Okay. For you. Oh, that's okay. Contact. Welcome. Niezła cena, jak na pieczywko z dostawą do domu. W każdym razie, no zorganizowane. Dobrze, wiedzą, że są kampery, że niektórzy tu przyjeżdżają na długo, że czegoś potrzebują. Najczęściej kampery potrzebują wody i pieczywka. I gazu jeszcze. Widziałem już też butlę z gazem. Ale ja lubię takie pustynne klimaty. Nie wiem, czy to dlatego, że są tak różne od Polski, czy coś innego jeszcze w nich jest. Ale tutaj nam się bardzo podoba. W Turcji, szczególnie w Kapadocji, w Stanach, wszystkie te bardziej pustynne stany, takie jak Utah czy Arizona, Nevada, cała Australia. Jakoś tak po prostu dobrze się czujemy w takich rejonach. Niech was nie zmyli moja kurtka puchowa, bo w nocy po prostu robi się 10 kilkanaście stopni, a w dzień po 20-25. Takie amplitudy. Po placu tutaj jeździ taki samochodzik z napisem garaż, który nam zostawił swoją wizytówkę, który jeździ tutaj po placu i zagaduje, czy nie trzeba czegoś naprawić. W ogóle niektórzy ludzie tu przyjeżdżają, żeby w Maroku zrobić sobie karoserię i pomalować, bo jest dużo taniej. Zawołałem go, żeby z nim pogadać, bo pojawił nam się znowu ten sam problem u nas, który mieliśmy w Portugalii i który się z nami ciągnie aż od Albanii. Mianowicie problem z wtryskami i z układem wydechowym. Taki przynajmniej jest komunikat, ale wszystko się zaczęło od zatankowania złego paliwa i zostało to w Albanii rozwiązane. Przejechaliśmy kilka tysięcy kilometrów, pojawiło się znowu w Polsce. Pojechali nieprzygotowanym autem. Auto było przygotowywane, było sprawdzane. Mieliśmy świadomość tego, że po tej Albanii były problemy, więc po pierwsze, po powrocie rok temu z Albanii od razu auto było mechanika. Po drugie, przed wyjazdem teraz było kilka wizyt u ludzi, którzy się specjalizują w Renault i było wszystko sprawdzane i wszystko było zrobione bardzo dobrze i robiliśmy jazdy testowe, już żadne problemy się nie pojawiały, wszystko było wymienione, przetestowane i tak dalej. Poza tym samochód też był u Adventure Vana, żeby przygotować od strony tej zabudowy kempingowej, wszystko posprawdzać i też wszystko było ok, więc dołożyliśmy wszelkich starań, żeby faktycznie ten samochód przygotować do takiego długiego wyjazdu. Poza tym ja też kupiłem ten taki mały komputerek jakby OBD, który pozwala na podłączenie do samochodu, żeby móc potem sprawdzać sobie te błędy. Niestety się okazało, że ten komputer, pomimo tego, że to jest taki bardzo uniwersalny, który wygląda tak i który wszyscy polecają i miał wypisane też, że w Renault Masterze działa, nie działa w tym samochodzie. Nie wiem, może nie działa po prostu w ciężarowych. I żeby móc u nas takie rzeczy sobie sprawdzać i kasować błędy, to trzeba niestety dużo droższy komputerek niż taki kosztujący 100 zł, bo taki bardziej za parę tysięcy. I mój błąd, że tego nie zweryfikowałem wcześniej, ale zaufałem po prostu, że jak działa wszędzie, to tu też będzie działał. Na kolejną wyprawę kupię taki po prostu za parę tysięcy. Bo najgorsze w tym wszystkim jest to, że te problemy, które się u nas pojawiają, to nie są problemy z samochodem jako takim, z mechaniczną częścią samochodu. To są problemy z rozwiązaniami ekologicznymi. Czyli tak naprawdę nasz samochód, niezależnie czy teraz ta awaria w Portugalii, czy ta w Albanii, czy to, co teraz się dzieje w Maroko, wszystkie jakiekolwiek awarie, które mieliśmy przez te kilka lat z tym autem, które jest dosyć nowe, bo to 20 rok, one wszystkie są związane z ekologią, czyli z rzeczami takimi, które nie zagrażają
jeździe auta. Auto by mogło dalej jechać, robić tysiące kilometrów, wszystko by było ok. Tylko przez to, że z tym filtrem, który powoduje zmniejszenie ilości spalin, coś tam się dzieje, on tam ma mnóstwo czujników, mnóstwo różnych rozwiązań elektronicznych, to komputer po prostu blokuje moc samochodu. I mieliśmy ostatnio tak, że blokował przy 2000 obrotów, nie dało się szybciej jechać po prostu, żeby faktycznie pojechać do mechanika i żeby to naprawić, żeby czasem nie emitować za dużo złych spalin. Więc z jednej strony jestem bardzo za ekologią i za tym, żeby się nie truć, ale z drugiej czemu samochód nie może jechać dalej i mogę utknąć na środku pustyni przez to, że za dużo spalin i nie pojadę nigdzie, tak? No trochę słabo. I wiem, że są ludzie, którzy to wycinają, chociaż jest to nielegalne. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem jeszcze, jakie mam zdanie na ten temat. Ale w przyszłym roku planujemy wrócić do wyprawy przez 3 Ameryki, pojechać do Meksyku, potem do Ameryki Południowej. I trochę sobie nie wyobrażam, jak tam to ma wyglądać, jak co 1000 kilometrów potrzeba pojechać do mechanika i kasować błędy i szukać problemów z ekologią. Przyjechał spec od elektryki, podłączył komputer, no i faktycznie błędy są te same, które były w Portugalii i też zaleca, żeby zrobić wypalanie DPF-a. Więc teraz się próbuję tam w jakiś inny tryb włączyć, będzie odpalał 20-30 minut i chyba problem będzie rozwiązany. Chyba sobie kupię taki komputer i sam to będę zapuszczał codziennie rano przed śniadaniem. Od 15 minut, jeszcze z 15 minut będzie wypalać i teoretycznie to już powinno rozwiązać problem, ale powiedział, że to generalnie jest standardowy problem z tymi samochodami i że trzeba po prostu, kiedy tylko się da, jechać nim na bardzo wysokich obrotach. Tutaj się pojawił problem, że się woda zbiera z jednej i z drugiej strony i się leje potem do środka i to będą całe zdejmować. No i nam kiedyś wleciała woda tam do filtra, do środka nawet, więc teraz to całe zdemontują i dadzą tam silikon chyba. Żeby się nie lało, bo wbrew pozorom w Afryce całkiem sporo deszczu. W związku z tym, że tutaj jest właśnie ten filtr, że jest AdBlue i tak dalej, to wymagane jest wypalanie tej sadzy i innych zanieczyszczeń, które się zbierają w filtrze i to można osiągnąć jadąc przez pół godziny na 3 albo na 4 przy 3-4 tysiącach obrotów. I my tutaj od 3 dni staliśmy w miejscu i robiliśmy bardzo niewielkie odległości, jechaliśmy na tą pustynię, gdzie były kamienie, gdzie jechaliśmy bardzo powoli i po prostu się nie dało jechać szybciej na wyższych obrotach bez gdzieś tam uszkadzania samochodu, czy rozwalania wszystkiego w środku i wtedy się pojawił ten błąd, więc bardzo możliwe, że to jest faktycznie to. No i teraz przy każdej możliwej okazji trzeba będzie piłować, tylko problem jest taki, że tu nie ma za dużo autostrad i trochę nie bardzo jest gdzie tak piłować. No ale będę kombinował. Miejmy nadzieję, że to zaraz rozwiąże problem i że ruszamy dalej. Bo najgorsze przed nami. Jedziemy w stronę Sahary, gdzie już tak nie będzie łatwo mechaników i cywilizację. Jak tylko gdzieś wspomnę, że jesteśmy w Maroku albo że jedziemy do Maroka, to często nas ludzie pytają, a czy to bezpieczny kierunek, czy to bezpieczny pomysł? I my już byliśmy na krótko 2 razy w Maroku wcześniej, teraz jesteśmy już parę dni i generalnie ciągle się czujemy bardzo bezpiecznie. Marokańczycy są bardzo uśmiechnięci, bardzo gościnni, machają, zagadują, więc jak na razie same pozytywy. Thank you, merci. Zostaliśmy tak, Gaja już za nim chodzi. Do jedzenia to tato. Dzięki Gaja. Gaja nam załatwiła od dziewczyn daktyla i tłumaczy, że to do jedzenia. Thank you, bye bye, sweet. Mwah, mwah. Bye bye, thank you. Mwah. Bye, goodbye. Uczesały Gaje, pobawiły się, wyściskały Gaję, powiedziały, że ją kochają, Ole wyściskały. Co one ci życzyły? Jestem piękna. Mówili, że jesteś piękna. I szczęśliwego Ramadanu. No milutko. Dobra, za mną pierwsze zakupy. Mam wrażenie, że tu na jednym skrzyżowaniu jest wszystko. Do you have juice? Small?
Petit. Naprawy rowerów i wulkanizatora przez ralki, warzywniaki. Sklepy bardzo często wyglądają tak jak tutaj ten, czyli takie malutkie drzwi, trochę jak kiosk. Kilka razy dziennie wszyscy idą na modlitwę i teraz panowie od sklepów wyszli i zobaczcie, jak zamykają sklepy. Po prostu miotła. Takie tradycyjne markety są tylko w dużych miastach i w turystycznych, a w mniejszych miejscowościach, tak jak tutaj, zakupy się robi na sukach, czyli na takich targowiskach, bazarach, gdzie są ciuchy, jedzenie, rękodzieło, dywany, pralki. Biżuterie. Wymianę butli, kawiarnia, rzeźnia. Na bazarze jest klatka z kurczakami. Podchodzicie, wybieracie kurczaka i pan wam go przygotowuje, sprzedaje. No tak wygląda warzywniak. Targowisko z owocami, warzywami. Ola dostała taką miskę i do tej miski nabiera wszystko i chyba wszystko ma jedną cenę. No, zaraz powiesz ile. No i mechanik naprawiający kampery, krawiec, jest wszystko. Więc robimy przegląd marokańskich cen. Ile kosztują takie podstawowe produkty? Będę wam podawał te ceny w euro, bo łatwiej mi to przeliczać, bo pieniądze marokańskie, czyli dirhamy, wyglądają tak. I to jest na przykład 100 dirhamów, które się przelicza mniej więcej na 10 euro, czyli 1 zero odcinamy. Więc jak ktoś wam mówi, że coś kosztuje dyszkę, to znaczy, że kosztuje 1 euro, czyli w przybliżeniu za 4 zł. I lecimy po kolei. Tradycyjny chlebek marokański kosztuje 12 eurocentów. 3 krosanty z czekoladą 1,5 euro. 1,5 kilo arbuza 2,5 euro. 10 takich lodów na patyku 3,5 euro. Dobra, jajka 12 sztuk 1,8 euro, czyli niecałe 2 euro. Pomarańcze za 2 kilo, taki wór 1 euro. 1 euro za tyle pomarańczy. Awokado 40 eurocentów, 2 pomidory 27 eurocentów. Dzień kobiet dzisiaj. Raffaello 1 euro, Roche euro 20. Więc takie mniej więcej ceny, przynajmniej w takim małym markeciku w jakimś półturystycznym miasteczku. Te wszystkie rzeczy, które ona wzięła, 18 dirhamów, czyli 2 euro. W Maroku drony są nielegalne, więc jak chcę mieć jakieś ujęcie z góry, to pozostaje mi albo podrzucać kamerę bardzo wysoko, albo ją zawiesić na latawcu, albo się wspinać na sąsiednie szczyty, tak jak teraz. Chciałem wam pokazać, jak ten plac z kamperami wygląda. Jaki to jest wielki teren. W tą stronę też ładne widoczki. Makaberycznie. Trochę farby poszło tu. Nasz bus trochę w kolorach tych skał. Pamiętam, że kiedyś widziałem gdzieś zdjęcia z tych kolorowych skał, to wydawało mi się, że to być może naturalne skały, jakieś minerały tutaj się powytrącały i dlatego mają takie kolory, a okazuje się, że to po prostu dzieło artysty i to nawet nie marokańskiego, tylko belgijskiego, który tu przyjechał i miał taką wizję. Nie wiem, co ta wizja miała oznaczać. Generalnie Maroko od dziesiątek lat przyciąga przeróżnych artystów, hipisów, którzy przyjeżdżali tutaj, żeby zasmakować trochę Orientu, takiej egzotyki, żeby odbyć duchową podróż, odnaleźć siebie, pozażywać trochę bardzo popularnego i legalnego tutaj haszyszu. W wyniku tych wszystkich doświadczeń właśnie się zainspirować i coś stworzyć, tak jak między innymi tutaj te kolorowe skały. Jaka piękna droga przez góry. Jedziemy średnio z 20 na godzinę i bardzo kręta i stroma, ale za to widoki super. Szkoda, że nie ma drona. Skończył się asfalt i droga nagle wygląda tak. Tu palma, tu po prostu jak koryto rzeki, kamienie. Jak ja mam na takiej drodze 4000 obrotów utrzymywać? A
A dzisiaj będziemy spali w marokańskich górach, na dziko, z takim pięknym widoczkiem. Tylko muszę podłożyć najazdy, żeby trochę wyrównać. Chociaż może tu bardziej równo będzie. Zaraz znajdziemy jakieś lepsze miejsce. Ale zimno w górach. 5 stopni pokazuje, w nocy ma być 1. No ale jesteśmy wysoko. Nawet nie wiem w sumie jak wysoko. Czy tu mi? Czy tu mi pokazuje? 4700, ale czego? Chyba stóp. Nie wierzę, że metrów. Zaraz sprawdzę w jakiejś aplikacji. No, słońce świeci. Jest tak zimno. Także to będzie zimna noc. Odpalamy Webasto w środku. Z zagrożeniem dla myszy. Mogłaby ją ciągnąć ogon na przykład. Zagrożenie. A to? Kto to jest? Ślistak. Luna. Zjadłam. O nie. Jasne, ciepło. To chłopczyk czy dziewczynka? Chłopczyk. Owce na drodze. Ale tu są pustkowia. Już 3 dni jedziemy od wybrzeża w stronę Sahary i non-stop właśnie takie puste, surowe góry. Wszystko wyschnięte, bo od 7 lat w Maroku była olbrzymia susza i teraz te deszcze, które trochę popadały, bardzo wszystkich cieszą, ale generalnie zieleń, taka jak tutaj te pojedyncze drzewa, to jest już coś bardzo wyjątkowego tutaj. Żadnych rzek nie widzieliśmy, bo wszystkie rzeki wyschnięte. To proszę, tutaj normalnie powinna płynąć rzeka, ale jest suche koryto, nie ma wody. Gdzieniegdzie tylko po drodze trafiamy na takie maleńkie oazy, gdzie widać, że gdzieś tam pod tą ziemią jest jakaś wilgoć i dzięki temu te stare palmy jeszcze jakoś dają radę. Ale tak, to wielka pustka. A przed nami jeszcze ze 3 dni drogi właśnie takimi terenami, żeby dojechać do Sahary. Gdy odjechaliśmy od wybrzeża, a to było 4-5 dni temu, co najmniej, to pierwszy raz spotkaliśmy jakąkolwiek wodę. Tak, to wszystkie rzeki wyschnięte, żadnych jeziorek. Tu też widać, że tej wody powinno być więcej, tu taka przesuszona, no ale jest woda i od razu zielona. Bambus to nie wiem, chyba 2 sekundy i nie ma. No, ale generalnie plan na dzisiaj to koktajl z kilogramem truskawek i kiełbasy z ogniska. Na tych kolorowych skałach spotkaliśmy Polaków, którzy przyjechali tutaj na objazdówkę i powiedzieli, a zostawiliśmy wam na szybie jakąś taką niespodziankę. A na szybie była polska kiełbasa, w ogóle z naklejką tych chłopaków. Nazywają się żużelbojsi. Będzie dobrze. Zaraz zrobimy ognisko, mamy ketchup. Prawie syna, nie. Chasing food all over the place. So full of vitamin. I got a full workout. No need to cook up.
Kolejny dzień jazdy w kierunku Sahary i kolejne setki kilometrów przez pustkowia, gdzie są takie proste drogi. Tutaj nie ma nic i bardzo mało samochodów, które tak naprawdę spotykamy może czasem raz na pół godziny, czasem raz na godzinę. Jak już ktoś jedzie, to macha, wita się, uśmiecha. Nudna taka jazda trochę. Dogonił nas ten gościu na motorku i zagadał przez okno podczas jazdy, że nas obserwuje na Instagramie. Bardzo chcę sobie zrobić zdjęcie, ale nie wiem gdzie, bo nas gdzieś prowadzi teraz. Więc albo chce zdjęcie pod swoim domem, albo z ładnym widokiem, albo wiezie nas gdzieś, żeby nam wyciąć nerki. Teraz się przekonamy. Odsuwają wielkie betonowe bloki z warsztatu. Bo on bardzo chciał pod swoim warsztatem. Jesteśmy tutaj w Zagorach? Tak. Hello. All good. Hello. Hi. How is it possible that you know us? Yeah, what? No, I know, color. You know this car? You know, yes. From Instagram. Yeah, from Instagram. When I come, maybe what I show you for it. Yeah, very good. Yeah. Group from Polonia, this group. Look. Really? No, today, 10, maybe 20 minutes ago. 10 car. But campers or what? No, 4x4. Look. 4x4. Whoa, so nice. Poland. Oh yeah, from Poland. Yeah. O, Yeah. przygody 4x4. Okej, ja heard about it. Przyniósł herbatkę pan. Ale miło. Touch you much. Dobrze, dziękuję. Very good. Very well, thank you. Thank you. Zatrzymaliśmy się na kempingu za 100 dirhamów, czyli jakieś 10 euro. Z toaletami, z prysznicami, schowany w takim gaju palmowym. Teraz wreszcie jest trochę chłodniej, bo już się gotowaliśmy. I w ogóle ładne miasteczko. Miasteczko się nazywa Zagora albo Zakura, w zależności od tego, czy tłumaczone z francuskiego, czy z arabskiego, czy z jeszcze chyba angielskiego. I ładnie wygląda. Miasteczko nazywane bramą do Sahary. To nasz ostatni taki chłodny przystanek w cieniu przed Saharą. Się trochę nie chce wyjeżdżać. A zaraz ruszamy dalej. Suszą chłopaki. Widać już wydmy na horyzoncie. Gaja, widzisz? Czerwone, Takie piaskowe góry. To jest wszystko pustynia. Tam mieszkają fenki. Moi drodzy, dojechaliśmy. Zaparkowaliśmy busa na Wydmach. Jesteśmy na Saharze, udało się, samochód dojechał. Zajęło nam to od wyjechania z Polski zaledwie 29 dni. No, 12 dni w Maroku jesteśmy, 29 dni temu wyjechaliśmy od siebie z domu, z Polski, gdzie leżał śnieg. Tu śniegu nie ma, ale też jest fajnie. No i posiedzimy tu trochę. Ale o tym, o samej Saharze już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.
Flamingi lecą. Nad pustynią, wow.